Jarosław Kaczyński kłamcą lustracyjnym, nowe ustalenia podważają wyrok sądu. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie leżą opozycyjne media. No dziwna sprawa. Moskwa rozwiązana? Niestety jeszcze nie tym razem, czyli tropimy fake newsa. No, nie możemy sobie darować. Trzeba znowu wskazać palcem wykonawców kolaborujących z TVP na festiwalu w Opolu. Schwarzenegger krytykuje Europę za wspieranie Rosji, a my krytykujemy piłkarską reprezentację Polski wcale nie za porażkę z Belgią. O tym m.in. będzie mowa w dzisiejszym WTS-ie. Czwartek, 16 czerwca, Maciej Orłoś. Zaczynamy. A zacznijmy od najnowszych ustaleń w kwestii teczki Jarosława Kaczyńskiego. Pewnie niektórzy z Was pamiętają, że w zgromadzonej na temat prezesa PiS dokumentacji Służby Bezpieczeństwa PRL znajdowały się kompromitujące go dokumenty, świadczące o tym, że podpisał tzw. lojalkę 17 grudnia 1981 roku, czyli kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego. W 1998 roku sąd stwierdził, że z całą pewnością dokumenty zostały sfałszowane. To teoretycznie powinno było zamknąć sprawę, gdyby nie oświadczenie, jakie złożył jeden z najwybitniejszych ekspertów od lustracji w naszym kraju. Osoba o niezachwianym autorytecie moralnym, wybitnej i wszechstronnej wiedzy prawniczej. Pozwólcie więc, że zacytuję tego męża stanu. Miałem okazję zapoznać się z tymi materiałami, mam tutaj inne zdanie. Jak pan z całą pewnością wie, orzecznictwo sądów polskich jest przeze mnie od wielu lat bardzo zdecydowanie i jednoznacznie krytykowane. To słowa samego Jarosława Kaczyńskiego. Dla ścisłości nie dotyczą jego własnej sprawy. Dotyczą orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie oświadczenia lustracyjnego przyjaciela prezesa Polski, Kazimierza Kujdy. Kilka dni temu pan Kujda był bohaterem mojego specjala dla patronów. Tak, drodzy widzowie, zachęcam do wsparcia WTS na Patronite, bo to daje dostęp do naprawdę łakomych kąsków. A skoro już przy tym, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i followujcie wszędzie, gdzie tylko to jest możliwe. Wracając do Kujdy, dla Kaczyńskiego to jest bardzo ważna postać. Pierwszy i długoletni prezes spółki Srebrna, czyli finansowego zaplecza Porozumienia Centrum, a potem Prawa i Sprawiedliwości. W międzyczasie obdarowywany różnymi stołkami, najhojniej w ostatnich latach. Kujda od dojścia PiS-u do władzy w 2015 roku był już w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ekspertem w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Pozostaje przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa i doradcą społecznym Jacka odwróconego Midasa Sasina. I pozostaje byłym tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, chociaż w oświadczeniu lustracyjnym przekonywał, że jest czysty. Jarosławowi Kaczyńskiemu to oczywiście nie przeszkadza, bo w swoim otoczeniu ma prawie samych kłamców. No i spoko. Bez fałszywych pochlebców pewnie trudno by mu było spojrzeć w lustro, ale dla jego własnego dobra nie podważałbym decyzji sądów w kwestiach lustracyjnych, bo bardzo szybko może się to obrócić przeciwko niemu. Słuchajcie, o Jarosławie Kaczyńskim jeszcze porozmawiamy, ale na chwilę przejdźmy do kwestii nieco ważniejszych, powiedzmy sobie jasno, nieco ważniejszych dla świata. Jeśli śledzicie Twittera, to pewnie trafiliście na bardzo zabawną informację o tym, jak Kijowska Rada Miasta strollowała Rosjan. Rajcy miejscy uchylili akt Wielkiego Księcia Kijowskiego ustanawiający Moskwę z 1147 roku, uznając dekret za nieporozumienie. Po zatopieniu okrętu Moskwa byłby to już drugi poważny symboliczny cios dla mieszkańców Rosji wymierzony w majestat ich stolicy. Niestety nie jest to informacja prawdziwa, ale fake news sięgający przynajmniej kilku lat wstecz. Co prawda publikacjom na Twitterze towarzyszy skan dokumentu, ale jest to fałszywka. Bez trudu można znaleźć ten sam dokument z datą znacznie wcześniejszą. Natomiast na stronie Kijowskiej Rady Miasta znaleźć go nie można wcale. Niby fake niewinny, a nawet śmieszny, ale skłania do pewnej refleksji. Otóż ostatnio rozpowszechnił go na Twitterze rzekomo informacyjny profil Visegrad24. Nazwa kojarzy się z Grupą Wyszehradzką, tak określa się międzyrządową współpracę Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Ale serwis nie ma nic wspólnego z żadnym z rządów. Z kim ma coś wspólnego? Nie wiadomo. A warto by było wiedzieć, bo śledzi go 250 000 osób.
Patrząc na reakcje na posty, to czerpie z niego wiedzę o Europie Środkowej spora część anglojęzycznych użytkowników Twittera, a dekret nie jest jedynym fejkiem, jaki się tam pojawił. Niedawno Wizegrad24 pisał o polskich politykach, którzy opowiedzieli się za utworzeniem Unii Polski i Ukrainy. W rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca. Ten sam profil rozpropagował informację, jak się okazało, nieprawdziwą, że rosyjscy użytkownicy mają zablokowany dostęp do najpopularniejszego na świecie serwisu z treściami dla dorosłych. Wyliczać można by pewnie jeszcze długo. Kiedy na krótko profil facebookowy Wizegrad24 został zablokowany, zaniepokoił się wiceminister spraw zagranicznych RP Szymon Szynkowski-Welsenk. Nic dziwnego, oprócz fejków serwis uprawia też wprawdzie dość lajtową, ale prorządową agitkę. Ale jak to już jest w internecie z anonimowymi profilami, jak zyska odpowiednią popularność, to albo zacznie publikować chamskie reklamy, albo prorosyjską propagandę. W każdym razie uważajcie. Zawsze sprawdzajcie, kto stoi za danym medium. Na przykład, że właścicielem wydawnictwa, które publikuje gazetki braci Karnowskich, jest senator PiS-u. Wiem, tyle razy już o tym mówiłem, wiem, ale może nie zapamiętaliście. No tak, wiem, trochę się rozwlokłem, więc teraz będzie nieco szybciej. Były ambasador USA w Kopenhadze uważa, że Duńczycy jeżdżą na rowerach, bo nie stać ich na samochody. Tej samej przyszłości boi się dla Amerykanów z powodu galopującej inflacji. Winnym jej zdaniem jest Joe Biden. Nie zaskoczy was pewnie, że jej eminencja Carla Sands była ambasadorką w czasach Donalda Trumpa i że PKB na głowę w USA i w Danii jest prawie jednakowe. Bo o tym, że Duńczycy, podobnie jak na przykład Holendrzy, jeżdżą na rowerach wszędzie, bo są do tego przyzwyczajeni, to chyba nikomu w Europie mówić nie trzeba. Wpis amerykańskiej dyplomatówki wyśmiali m.in. duńscy politycy, którzy do pracy w parlamencie też jeżdżą na rowerach. Nawiasem mówiąc, tego środka transportu często używają także przedstawiciele tamtejszej rodziny królewskiej. W Polsce nie do pomyślenia. Nasi politycy ze swoim intelektem opanowaliby najwyżej trójkołowiec. Jan Pietrzak otrzymał Złoty Krzyż Solidarności Walczącej. Dla uściślenia, Solidarność Walcząca to organizacja antykomunistyczna, którą założył ojciec premiera Kornel Morawiecki. Jej krzyże mają charakter pamiątkowy, nie są odznaczeniami państwowymi. Państwowe odznaczenia Jan Pietrzak zaczął natomiast dostawać już w 1979 roku. Wtedy to był Złoty Krzyż Zasługi dla PRL. A taka ciekawostka, bez związku. Pietrzak oczywiście cieszy się uznaniem różnych skrajnie prawicowych organizacji, bo od lat jego tak zwana twórczość schlebia najgorszym gustom najdalszych zakamarków prawej strony sceny politycznej. A za kilka dni doceni publiczność w Amfiteatrze Opolskim oraz widzowie telewizyjnej Jedynki podczas festiwalu piosenki organizowanego przez propagandową TVP, kierowaną przez propagandystę PiS-u Jacka Kurskiego. Festiwal odbędzie się już w najbliższy weekend, a oprócz Jana Pietrzaka wystąpią tacy konformistycznie nastawieni do rzeczywistości wykonawcy, próbujący zapomnieć o tym, jaką tubę propagandową legitymizują swoją obecnością w Opolu, jak Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Andrzej Rybiński, Ryszard Rynkowski, Anna Wyszkoni, Janusz Radek, Halina Młynkowa, a nawet, o dziwo, Rafał Brzozowski. Żart. A koncerty poprowadzą moi byli koledzy z TVP, tacy jak, a zresztą mniejsza z tym, wolę zamiast ich wymieniać, zapowiedzieć teraz mojego syna Antoniego, który w kąciku kulturalnym WTS-u prawdopodobnie nie wspomni jednak o nadchodzącym opolskim festiwalu. Witam, Antosiu. Jarek Jakimowicz pokazał przepraszam. Witam, dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od festiwalu w Opolu. Zamotałem się, przepraszam. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od jednej z najjaśniejszych krajowych gwiazd muzyki pop, od człowieka, który swoim całym życiem udowadnia, że jak to się mówi, the sky is the limit i że można śpiewać, rapować i prowadzić programy w telewizji polskiej. Przed Państwem Norbi, który teraz udowodnił do tego wszystkiego, że można dawać koncerty dla nikogo. A co najważniejsze, dał nam wszystkim lekcję pokory, bo przecież dobra zabawa może być nawet wtedy, kiedy na scenie jest więcej osób niż na publiczności. A teraz przenosimy się do Amsterdamu, gdzie niedawno odwołano koncert zespołu The Rolling Stones, bo u 78-letniego wokalisty Micka Jaggera stwierdzono COVID-19. W związku z tym trzeba było również odwołać kolejny koncert. Artysta jednak już poinformował, że czuje się coraz lepiej. Dziękuję za wsparcie
i nie może się doczekać kolejnych koncertów. Rozmawiałem o nim ostatnio z redaktorem Orłosiem. Powiedział, że chciałby być w takiej formie jak on w wieku 78 lat. Ja jedynie dodałem, że chciałbym być w takiej formie jak on, choćby już teraz. A teraz muzyka. Dajcie znać, co sądzicie o utworze Być sobą Michała Jędryszka. Pozostając w klimacie kultury, głośno ostatnio było o Johnnym Deppie. Wiele osób zastanawia się, jak jego kariera potoczy się po zakończonym względnym powodzeniem procesie sądowym o zniesławienie z byłą żoną. No cóż, już dziś wiadomo, że Depp został zaangażowany do nowej roli, chociaż chyba nikt go nie pytał o zgodę. To rola radzieckiego bohatera wojennego. Tak, Rosjanie pożyczyli sobie twarz Deppa do plakatów propagandowych prezentujących czerwonoarmijnych herojów. Podobny los spotkał zresztą Ashtona Kutchera. Czego to rosyjska propaganda nie wymyśli? I jeszcze na koniec zapowiadany powrót do Jarosława Kaczyńskiego. W wywiadzie dla Gazety Polskiej stwierdził tak. Potężną kulą u nogi naszej debaty publicznej ciągle są media. Mamy totalną opozycję wspieraną przez równie totalne media, które są w stanie tworzyć kontrrzeczywistość, w którą jednak ludzie wierzą. Kochany prezesie, media, które nie wspierają PiS-u tak jak robią to TVP czy Gazeta Polska, nie są kulą u nogi debaty publicznej, tylko twojej partii. Życzę ci, panie prezesie, żebyś tej kuli nigdy nie zgubił, choć wszyscy widzimy, że robisz wszystko, co w twojej mocy, żeby tego dokonać. I jeszcze jedno. Arnold Schwarzenegger skrytykował Europę i to mocno. Spójrzcie na tragedię w Ukrainie. Wszyscy jesteśmy przerażeni tym, co noc widzimy w wiadomościach, ale bądźmy szczerzy. 1300 pocisków, które Rosja wystrzeliła w pierwszych 2 miesiącach wojny w Ukrainie, kosztowało ponad 7,5 miliarda euro. W tym samym okresie Europa zapłaciła Rosji za energię 44 miliardy euro. Musimy przestać okłamywać samych siebie. Mamy teraz całą technologię, której potrzebujemy, aby zrezygnować z paliw kopalnych. Należy zrobić wszystko, aby skończyć z uzależnieniem się od rosyjskich paliw kopalnych. Tak mówił Arnold Schwarzenegger, kultowy aktor, a także były gubernator Kalifornii podczas konferencji dotyczącej ochrony klimatu Austrian World Summit. I oczywiście ma rację. No bo rzeczywiście my tu w Europie nie jesteśmy jakoś szczególnie konsekwentni, jeśli chodzi o współpracę z Rosją. Weźmy choćby sieć Leroy Merlin. Działa w najlepsze, choćby w Moskwie. No i tak przy okazji przypomnijmy, Leroy Merlin jest oficjalnym sponsorem polskiej reprezentacji piłkarskiej, o czym mieliśmy okazję przypomnieć sobie choćby dzięki planszom pokazywanym w telewizji przy okazji meczu Polska-Belgia na Stadionie Narodowym. Tak więc, jakby to nazwać? Business as usual. Idee ideami, solidarność z Ukrainą, solidarnością z Ukrainą, a kasa się musi zgadzać. Słabe to jest i tyle. W tym wydaniu WTS-u to już wszystko. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.